Wyjazd prywatny z biurem podróży? Wszystko jest możliwe. Zaczęło się od tego, że z dnia na dzień z wyjazdu rezygnowały pojedyncze osoby z przyczyn prywatnych. W przeddzień wyjazdu okazało się, że jadą tylko 2 osoby, w tym ja. Biuro postanowiło doprowadzić wyjazd do skutku mimo wszystko i przez noc załatwiało wszelkie potrzebne zmiany. Okazało się, że jedziemy osobówką, nas 2 i kierowca. Z jednej strony miałem lekkie obawy, jak to będzie wyglądało, a z drugiej byłem szczęśliwy obrotem spraw. Jak zwykle dosiadłem się w Lublinie. Raz 2 dojechaliśmy do granicy, gdzie zmarnowaliśmy nieco czasu w kolejce, ale do tego już byłem przyzwyczajony. Po krótkim postoju ruszyliśmy w długą drogę do Korostenia, gdzie czekał na nas opiekun, będący jednocześnie tłumaczem. Nocowaliśmy w Korosteniu, w hotelu, zrobionym chyba z koszarowych budynków. Jakie były warunki? Widać na załączonych ujęciach. Było Wi-Fi, była ciepła woda, było wygodnie i ogólnie wszystko jak trzeba na jeden nocleg. Wieczorem jeszcze godzina w barze i zmęczeni poszliśmy spać. Rano od razu wyjechaliśmy do strefy. Kanapki jedliśmy w samochodzie, żeby nie marnować czasu na śniadanie. Nasz przewodnik jednak spóźnił się nieco ponad godzinę. Mieliśmy czas dokładnie przejrzeć się okolicy punktu kontrolnego jak nigdy dotąd. Obeszliśmy chyba wszystkie budynki, przejrzeliśmy tablice informacyjne i zajrzeliśmy nawet do składziku na drewno. Czasu było aż nadto. Gdy tylko zjawił się nasz przewodnik, od razu pojechaliśmy do centrum Czarnobyla, gdzie przez 15 minut załatwiana była papierologia w jakimś urzędzie. Przeszliśmy się po centrum miasta i ustaliliśmy z przewodnikiem, że skoro wycieczka przekształciła się w 2-osobową ekspedycję, to nie ma sensu realizować typowego projektu wyjazdu i pojedziemy tam, gdzie nam się zachce. No więc od razu gaz do dechy i pod elektrownię. Chwilę poglądaliśmy nowy sarkofag, ale to nie to samo co dawniej. By nie marnować czasu, po krótkiej sesji zdjęciowej pojechaliśmy do Janowa. Tak naprawdę była to bocznica kolejowa z małym składowiskiem radioaktywnych pojazdów. Klimatu dodawała wiosenna sceneria i to, że w ogóle była nas łącznie 5. Po rozejściu się nie było widać ani słychać nikogo, oprócz własnej osoby. Powywracane wagony robiły wrażenie. Łącznie zeszło nam tam trochę ponad godzinę. Z początku wszyscy się uwijaliśmy, żeby nadrobić straconą godzinę w Digiatkach. Potem jednak wpłynął na nas klimat miejsca i już bez bieganiny powoli zwiedzaliśmy wagon za wagonem. Wracając z Janowa, poprosiliśmy przewodnika o kilka minut przy Rudym Lesie i ku mojemu zdziwieniu nie było problemu. Przeszliśmy się w kilka minut po radioaktywnym lesie, tło około 5 mikrosiewertów na godzinę. Jak widać nie było to samo centrum, a obrzeża. W sumie drzewa i nic poza tym, jak to w lesie. Zdecydowanie za mało czasu jednak spędziliśmy na samym miejscu. Może udałoby nam się znaleźć coś ciekawszego, gdybyśmy połazili tam nieco dłużej. W dalszej drodze szybko chłodnie kominowe. Spędziliśmy tam może jakieś 30 minut, bo na więcej nie było potrzeby. Porobiłem tylko ujęcia z różnych stron kominów, bo wszędzie już byłem. Wlazłem jeszcze na koniec na pomost zewnętrzny dużej chłodni. I tyle. Potem jazda pod Dubiem. Zwiedzaliśmy dokładnie wszystkie budynki w kompleksie Czarnobyl 2. Zajęło nam to kilka godzin. Wszedłem sobie na małą antenę oka Moskwy. Jako że na dłużej byłem już 2 razy, z czego raz udało mi się wejść na szczyt. Zachodu słońca nie było przez zachmurzenie, więc jak już nam pozostało trochę czasu, no to jeszcze wracając do Czarnobyla na nocleg. Szybciutko zajrzeliśmy do Izum Rudnoj. To takie domki letniskowe z malunkami przedstawiającymi postacie z bajek. Po powrocie obiadu kolacja, całkiem smaczna i treściwa, aż miło było jeść. Dzień drugi to pobudka o 6:30. O 7:00 ruszyliśmy na Czarnobyl. Tylko ja i przewodnik, reszta nie miała ochoty i chyba siły. Przeszliśmy się po blokowiskach i bocznych dróżkach miasta. To było coś ciekawego, innego. Droga mocno poza turystycznym szlakiem. Można było obejrzeć, jak pracownicy wychodzą do pracy, jak miasteczko budzi się ze snu. Szkoda, że następnego dnia byliśmy zbyt zmęczeni, by powtórzyć taki spacer. Szybkie śniadanie i Prypeć.
Od rana do wieczora praktycznie byliśmy w Prypeci. Na starcie Fujiyama bis, a potem każdy poszedł w swoją stronę. Jako że nie było mnie jeszcze w czwartej i drugiej dzielnicy, postanowiłem to nadrobić. Przeszedłem pieszo kawał miasteczka, odwiedzając co któryś budynek po drodze. W pewnym momencie w Prypeci zaroiło się od turystów, więc zwołaliśmy się przez radio i udaliśmy się do piątej dzielnicy, gdzie zawędrowaliśmy aż poza Prypeć. Najpierw cmentarz komunalny Prypeci. Tam w zadumie połaziliśmy z 10 minut, a następnie powrót do Prypeci. Centrum miasta i pierwsza dzielnica. Było sporo czasu, więc połaziliśmy sobie po wschodniej części Prypeci. Nie widziałem żywego ducha, ale porozumiewaliśmy się przez radio i mniej więcej ogarnialiśmy, kto gdzie aktualnie przebywa. W pewnym momencie pojawiło się zjawisko halo. Można było poczuć się znowu jak w Stalkerze. Między blokami spotkaliśmy jakąś wycieczkę, całkiem obszerną, która nieco dziwnie patrzyła się na samotnie oddalających się ludzi, znikających pojedynczo w blokowisku, podczas gdy oni szli zwartą grupą. No ale cóż, mało brakowało, a mój wyjazd skończyłby się pewnie podobnie. Drugi dzień na pewno był ciekawy pod względem tego, że można było swobodnie przemieszczać się po całej Prypeci. W tym dniu naprawdę można było poczuć się jak Stalker. Samotne przemierzanie opuszczonej Prypeci, licznik Geigera tykający gdzieś w tle, przerywający radio i ogólnie szum drzew, nic poza tym. Czasami tylko jakieś dzikie zwierzę przemknie gdzieś w krzakach niedaleko lub spłoszymy jakiegoś bażanta. Następnie wszyscy oprócz mnie udali się do Jupitera. Byłem tam już kilkukrotnie, więc nie chciałem tam znowu iść. Udałem się do trzeciej i drugiej dzielnicy, gdzie pozwiedzałem głównie budynki mieszkalne i posiedziałem trochę na dachu 16-piętrowego budynku. Zachód słońca oglądaliśmy z zakładu chirurgicznego. Niestety znowu przeszkadzały w tym chmury. Po powrocie standardowo obiad, kolacja i spać. Trzeci dzień zapowiadał się radioaktywnie. Pojechaliśmy na cmentarz Podleśny Hutor. Miejscami tło przekraczało 50 mikrosiewertów na godzinę. Jako że byliśmy obok, to skoczyliśmy na dźwigi portowe. Weszliśmy sobie na 2 z nich, jako że mieliśmy trochę czasu. Poglądaliśmy kabiny, pokiwaliśmy głowami, że fajne maszyny i ciekawe kiedy je podną na złom. Po czym wróciliśmy do Czarnobyla przez Czerwony Las, gdzie nakarmili Blisa. Jesteśmy pod niciem. Skoczyliśmy jeszcze na taki bazar na południe od Prypeci. Budynek jest częściowo zawalony, więc pozwiedzaliśmy tylko jego piwnicę. Port w Czarnobylu zrobiliśmy biegiem. Czas powoli gonił, choć nam się nie spieszyło. Od tego był opiekun i przewodnik. Uzmysławiali nam, jak mało czasu nam zostało. Obiad jedliśmy w Czarnobylu niemal w locie. Portówki pisaliśmy na kolanie na szybko, bo przewodnik musiał być wcześniej w Ilitiatkach, bo miał stamtąd busa. Wracając do przejścia kontrolnego, jeszcze zahaczyliśmy o wioskę Zalesie, gdzie byliśmy może z 10 minut. Byłem tam już poprzednio i nic nowego się nie pojawiło, a zdaje mi się, że nawet trochę ubyło. I to koniec pobytu w strefie. Szkoda, że tak krótko, ale tak wyszło. A wyszło lepiej, niż byłoby, gdyby była cała grupa. Z pewnością był to jeden z tych wyjazdów, które często się wspomina i chce się na taki wrócić przynajmniej jeszcze raz. Podsumowując, straconego czasu było bardzo mało, chociaż po kilku miesiącach zdałem sobie sprawę, że lepiej byłoby się jednak zmotywować i wykorzystać ten czas wcześniejszym wyjściem z hotelu i nieco późniejszymi powrotami. Sam wyjazd bardzo pozytywny, klimatyczny, choć zdecydowanie za krótki. Błądzenie po Prypeci oraz brak pośpiechu sprawiły, że klimat był niesamowity. Radio gubiące zasięg w blokowiskach, sarny biegające uliczkami, cisza i brak ludzi w otoczeniu sprawił, że wyjazd był jedyny w swoim rodzaju. Jako że jechaliśmy osobówką, kierowca odwiózł mnie pod sam dom i jeszcze pomógł mi się wypakować. Dzięki chłopaki, to był super wyjazd. A z tej recenzji to byłoby na tyle. Pozdrawiam, cześć.